Cześć, siemanko. Witajcie w sklepie Cybuch. Dzisiaj sobie opowiemy, jak prawidłowo palić sziszę. Zapraszam do oglądania. Żeby szisza smakowała tak jak ta i chmurzyła tak jak ta, musimy przestrzegać. Na ten moment wpadliśmy na 9 punktów. Po pierwsze, trzeba odpowiednio nabić cybuch. Tutaj mamy jak nabić cybuch typu Masta. Następny zaraz jakoś powinien się pojawić jak nabić cybuch typu Funnel. I zaraz za momencik ile nalać wody. I mam nadzieję, że za szybko nie pokazałem, jak rozpalić węgielki. Jak te rzeczy poprawnie zrobiliśmy, przystępujemy dalej. Zanim zaczniemy palić, bardzo ważne jest, tak, już nabijemy sobie tytoń, położymy nakładkę czy folię, obojętnie, nałożymy sobie węgielki, trzeba poczekać, aż cybuch nam się nagrzeje. Jak zaczniemy palić, jak będzie zimny, no to zgwarantowane, że szisza nie będzie długo się paliła, będzie po prostu niedobra. Więc musimy odczekać te 8 minut, aż nam się nagrzeje. Jak już nam się cybuch nagrzeje i powiedzmy zobaczymy mniej więcej taką chmurkę, może być troszkę oczywiście mniejsza, bardzo ważne jest, żeby podczas tego początkowego etapu nagrzać odpowiednio całą mieszankę. Czyli nie robimy na początku palenia takich pociągnięć, bo wtedy wtłaczamy tylko temperaturę na górną warstwę tytoniu, a dół pozostaje zimny. Dlatego ważne, żeby zrobić nie za szybkie, ale długie pociągnięcia, na przykład jak te. Nie za szybko, powoli, też nie za często. Dajemy spokojnie wyrównać się temperaturze całej mieszanki i w ten sposób nagrzewamy tytoń i zobaczymy, że po jakichś takich 10 pociągnięciach pełnych smak nam się bardzo mocno zmieni na korzyść. Jeśli macie sziszę na wiele węży, bardzo ważne jest to, żeby jednocześnie nie palić, bo jeśli będziemy palić na wiele węży naraz, to wtedy wtłaczamy odpowiednio razy więcej temperatury cybucha, co się będzie kończyło po prostu przypaleniem. Bardzo też jest ważne, żeby nie palić non-stop, jak na przykład tak. O, i już się poczułem. Jak palimy non-stop, nie dajemy sziszy się ochłodzić, to temperaturę tłaczamy. Temperatura mieszanki rośnie, to skutkuje się przypaleniem. Dlatego nie wolno palić non-stop z odstępami czasowymi. I te odstępy czasowe powinny być takie, żeby się około, staraliśmy się to wyliczyć, około 70% czasu palenia sziszy nie palimy, a 30% czasu palimy. Jeśli będziemy palili pół na pół albo częściej, no to dochodzimy do tego momentu, że ta mieszanka w cybuchu będzie się przypalała. Bardzo ważne, żeby co jakiś czas sziszę przedmuchać. Podczas przedmuchiwania sziszy delikatnie cybuch schładzamy. I tą metodą jesteśmy w stanie sprawdzić, czy po schłodzeniu mieszanki nam smak się poprawia. I będziemy po prostu wiedzieli, czy nie jest mieszanka za ciepła. Jeśli nie będziemy przedmuchiwać, to nie dowiemy się, czy po schłodzeniu delikatnie mieszanki szisza będzie smaczniejsza. Jeśli będzie szisza smaczniejsza po schłodzeniu, to wiemy, żeby palić troszeczkę rzadziej, tak żeby nam tytoń się za bardzo nie nagrzewał. Jeśli mamy już zachowane odstępy palenia, że nie są za częste, też jest bardzo ważne, żeby nie palić za rzadko. Czyli nie robimy czegoś takiego, że węgielki nam się czasem wypalają i tych węgielków powiedzmy nie dokładamy, bądź ewentualnie nie dołożymy sobie pokrywki od kalauda, bądź nie dołożymy komina, bo w ten sposób cybuch nam traci temperaturę i tym zarazem tytoń traci temperaturę i kończy się tym, że tytoń traci swoją taką odpowiednią konsystencję, troszkę się tak trochę twardnieje i szisza będzie mniej smaczna, więc staramy się cały czas trzymać optymalną temperaturę, tak żeby za po tym pierwszym, drugim pociągnięciem smak sziszy był pełny. Jeśli nam dojdzie do takiego momentu, że szisza zacznie gryźć, no to macie tutaj filmik, dlaczego szisza gryzie i tam też będzie filmik pokazany, taki etap, jak przeprowadzić neutralizację sziszy, czyli jak po prostu mieszankę ochłodzić. Bo czasem potrafimy tak przegrzać tytoń, że samym przedmuchiwaniem nie jesteśmy w stanie już tej sziszy ochłodzić, więc trzeba się wykonać proces tak jak tutaj w tym filmiku. Szisza dobrze nabita, dobrze rozpalona powinna się palić przynajmniej 45 minut w takim pełnym smaku. I po tym czasie potrafi szisza już tracić smak. Wszystko zależy od tego, jak często palimy, jak kontrolowaliśmy temperaturę. I jeśli dojdziemy do takiego momentu, że szisza już bardzo mocno gryzie, nie jesteśmy w stanie go ochłodzić, albo że szisza po prostu straciła smak, jest taka po prostu bezsmakowa, nawet nie gryzie, ale jest bezsmakowa, to już tej sziszy nie palimy. Trzeba po prostu zmienić tytoń w środku i dać nowe nabicie. Jak palimy w towarzystwie, przekazujemy sobie węża, nie trzymamy go. Rozmawiamy i tak dalej, ale węża przekazujemy partnerowi bądź partnerce obok, nie palimy samemu, dzielimy się sziszą. I to wszystko w tym odcinku. 9 bardzo ważnych punktów. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Nawet doświadczeni palacze myślę, że coś z tego wyciągną.
To są takie clue, żeby szysza dobrze się paliła. Jeśli macie jakieś dalsze pytania, oczywiście komentarz pod spodem i niech gęsty i smaczny dym zawsze będzie z wami. Trzymajcie się, hej!